Serdecznie zapraszam do odcinka 9 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie Proroka, część 3. W poprzednim odcinku 8 opowiedziałem o człowieku, który założył sektę w celu zniszczenia religii islamskiej. W tym odcinku opowiem o krwawej sekcie karmatytów. Pierwsze otwarte akty przemocy wynikające z doktryn Abdullaha zostały dokonane przez tzw. karmatytów, nowy rozłam Izmailitów. Pośród wielu przywódców karmatytów był syn Abdullaha Ahmen z synem oraz Daj Huzen Awazi, wysłannik Abdullaha do Iraku Perskiego, który wtajemniczył pewnego Hamdana o przydomku Karmat w tajemnicę sekty. Karmat, który był urodzonym intrygantem w nic niewierzącym, został przywódcą karmatytów w Arabii. Oszust przekonał nowych członków do przekazania mu wszystkich swoich pieniędzy, argumentując to zaletami zniesienia wszelkiej własności prywatnej i ustanowienia systemu wspólnoty dóbr i żon. Zasada ta została narzucona, wykorzystując fragment Koranu. Pamiętajcie o łasce Boga w tym, że choć byliście wrogami, On zjednoczył wasze serca, tak, że dzięki Jego łasce staliście się braćmi. Sylwester de Sacy w swojej książce z 1838 roku opisuje metody Abdullaha, korzystając z informacji podanych przez historyka Nawari. Kiedy Karmatowi udało się wszystko ustalić i wszyscy zgodzili się do tego dostosować, rozkazał Daj Husejnowi, aby pewnej nocy zebrał wszystkie kobiety i aby mogły one swobodnie obcować ze wszystkimi mężczyznami. To jest, mówił, doskonałość i ostatni stopień przyjaźni i braterskiej jedności. Często prowadził mąż swoją żonę i sam przedstawiał ją drugiemu ze swoich braci, gdy sprawiało mu to przyjemność. Kiedy Karmat zobaczył, że stał się absolutnym panem ich umysłów, upewnił się o ich posłuszeństwie oraz ocenił stopień ich inteligencji i wnikliwości. I wówczas zaczął wprowadzać ich w błąd. Położył przed nimi argumenty zapożyczone z doktryn dualistów. Z łatwością zgodzili się na wszystko, co proponował. Następnie odebrał im wszelką religię oraz uwolnił od wszelkich obowiązków pobożności i bojaźni Bożej. Pozwolił im na grabieże, wszelkiego rodzaju rozpustę moralną i nauczył ich zrzucać jarzmo modlitwy, postu i innych przykazań. Nauczał ich, że nie mają żadnych zobowiązań i że mogą grabić towary i przelewać krew swoich przeciwników bezkarnie, że wiedza mistrza prawdy zajęła miejsce wszystkich innych rzeczy i że dzięki tej wiedzy nie muszą się już dłużej bać grzechu ani kary. W wyniku tych nauk karmatyci szybko stali się bandą rozbójników, plądrujących i mordujących wszystkich, którzy się im sprzeciwiali, szerząc terror we wszystkich okolicznych dzielnicach. W ten sposób pokojowe braterstwo przekształciło się w dziką bandę żądną podbojów. Karmatytom udało się zdominować znaczną część Arabii i ujście Eufratu, a w roku 920 naszej ery rozszerzyli swoje zniszczenia na zachód. Zdobyli święte miasto Mekkę, w obronie którego poległo 30 000 muzułmanów. Historyk Joseph von Hammer w swojej książce z 1835 roku pisze: przez całe stulecie zgubne doktryny karmatytów szalały ogniem i mieczem w samym łonie islamizmu, dopóki powszechny pożar nie został ugaszony krwią. Niestety, ogłaszając się rewolucjonistami, karmatyci odeszli od planu ustanowionego przez twórcę ich wiary, Abdullaha ibn Mayma,
który polegał nie na aktach otwartej przemocy, ale na tajnej doktrynie, prowadzącej do stopniowego podważania wszelkiej wiary religijnej i stanu psychicznego, poprzez anarchię, a nie materialny chaos. Przemoc zawsze wywołuje podobną reakcję. Dlatego też karmatyci poprzez krwawe konflikty sami dążyli do swojej zagłady. W tym samym czasie inna gałąź Izmaelitów po cichu reorganizowała swoje siły, bardziej zgodne z oryginałem ich założyciela. Na tym zakończę odcinek 9, w którym opowiedziałem o krwawej sekcie karmatytów. Serdecznie zapraszam do odcinka 10 pod tytułem Potomkowie proroka, część 4.